Nagrywa się. Albo nie, tak. No dobra. Teraz jest taka sytuacja, że prawda, ja się szykuję i jedziemy, a moment, najpierw wytrzę tę kamerę. O, prawda, i jedziemy gdzieś, to znaczy postanowiliśmy zrobić eksperyment naukowy i każdy z nas jedzie dzisiaj osobno. Ja osobno, Paweł osobno, Łukasz osobno, każdy jedzie swoimi drogami. Łukasz chyba potnie w kierunku szybszych dróg, Paweł w kierunku morza, a ja w kierunku gór, więc mam najdłużej. Znaczy najbliżej, ale najdłużej. No i zobaczymy, kto dojedzie pierwszy. Mamy punkt docelowy, także ruszamy. Ja ruszam pierwszy. Na razie. Cześć. No więc właśnie, rozjechaliśmy się tego dnia i każdy z nas jedzie osobno. Ale co najważniejsze, zapomniałem wam powiedzieć. Dzień dobry, cześć, wujo z tej strony. Witam was w kolejnym, już 38 dniu naszej wyprawy. A teraz patrzcie na mapę. Tak oto, ja pojechałem na północ, Paweł na południe, a Łukasz w zasadzie nie wiadomo, bo nigdy nam nie powiedział. Tak czy śmak, zacznijmy od tego, gdzie jestem ja. Mamy kamerkę na moim motocyklu, no i jak widzicie, pnę się gdzieś wysoko w góry. Droga jest na razie dobra, pogoda piękna, zatem czy może być lepiej? Nie no jasne, może, jak tylko znajdę jakiś dobry punkt na fotę. Czyli, no już! This open road keeps us trying. Przyznam, że niezłe klimaty z tymi szczytami w tle, co? A DJI Neo znowu robi robotę na szybko. Fenomenalny dron do użytku na motocyklach, powtórzę to raz jeszcze. Fenomenalny. Znaczy w sumie to jakościowo trochę kijowy, ale na zabawy i rozkładanie prawdziwego drona nie ma czasu. Zatem jadę, zwłaszcza, że mam dzisiaj do odwiedzenia sporo gór, ale też arcyciekawe mostki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo wiecie, mosty i góry to piękna sprawa. Dziwne, wygłe takie te drzewa. Coś się w ogóle krajobraz zmienił. Znaczy nie wizualnie, ale drogowo na pewno. I tą oto metodą skończyła mi się jedyna większa droga przez góry. Google Maps mówi, że to jest jedyna główna, powiedzmy, droga i to idzie w kierunku tych wyższych szczytów, a po drodze żadnych skrzyżowań i właściwie niczego. Zatem chyba tu trochę ugrzęznę. A tymczasem mój kolega Paweł, jak widzicie, jechał sobie asfalcikiem też przez góry i miał fajne serpentyny i też miał ekstra widoki. Zatem co? Włączę adekwatną muzykę. A do tego po prostu spójrzmy, jak mu szło. From the mountains to the canyons. Przyznam, że na razie jego wybór był chyba lepszy, bo widoki ma podobne, a przynajmniej ma asfalt. I nie tylko, bo zobaczcie, ma jeszcze wodę. From the great heights to the lowlands, the sky above me, below my feet. Wiecie co, zabawne jest to, że dopiero zobaczyłem, gdzie on był, jak montowałem ten film, czyli parę dni temu. Wcześniej no widziałem, ale tylko kilka zdjęć, ale to co widzę tutaj, no wypas. Follow you down, I will 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 follow you down. No grubo, powiem wam grubo, ale to udowadnia tylko jedną rzecz. Cała Grecja jest piękna i w zasadzie nieważne, gdzie się pojedzie, i tak jest pięknie. High above me, high above me, with you. No ja pierniczę, no te widoki, powiem wam, miażdżą. Naprawdę miażdżą. I have seen. And I will follow you down, I will follow you down, I will follow
na razie wydaje mi się 1-0 dla Pawła. Wygrywa, a zobaczcie, co tam widać w oddali. Morze. Tego właśnie chciałem uniknąć, bo jak być może wiecie, za morzem nie przepadam. Za to za górami i owszem. I póki co te góry tutaj robiły robotę. Tymczasem jednak jakby się wypłaszczyło, a krajobraz zrobił się nadmorski. To znaczy wiecie, po tej drugiej stronie, po lewej, po prawej, wciąż jakby góry. No i patrzcie, to niebieskie to Paweł jedzie przez te płaskie tereny i za chwilę wjedzie do morza. A ja wciąż turlałem się powolutku po offroadzie. I oczywiście, że mogłem tu jechać szybciej, ale tak naprawdę miałem pewne obawy. Kamieni było sporo, zawieszenie dobijało mi co chwilę, a do tego musiałem nagrywać dla was materiał. I to było problematyczne, bo prowadzić jedną ręką w takim miejscu... Ale wiecie co? Nie wiem, czy wspominałem już, że jestem debilem. Bo przecież miałem kamerkę 360 i mogłem ją po prostu włączyć i zapomnieć, a potem wybrać, co się działo. I tak też teraz w końcu zrobiłem. Lepiej późno niż wcale. A jakbyście się zastanawiali, czemu tak przymulałem tam na skrzyżowaniu? Bo nie wiedziałem, dokąd mam jechać. Ale teraz już wiem. Przed siebie. Jest jasne. Chyba. Ja. Sings your name. Albo ni chuja. Ale jednak, najpierw pojawił się mostek, a potem zaraz za mostkiem asfalt. No i teraz sytuacja jest taka, zobaczcie, Gubałówka, prawda, Kasprowy, nie, to są Rysy, Kasprowy jest tam, no więc jadę w stronę, prawda, tu i tam w stronę Gubałówki. Tam, prawda, dalej, w dystansie są źródła rzeki Wisły. No tak mniej więcej, ale tak czy siak jadę je odkryć. Na szczęście już asfaltem, bo tego szutru, powiem wam, miałem około 15 km. Miałem go już serdecznie dość, bo mój motor wbrew pozorom wcale nie ma długiego skoku zawieszeń. Chciałem tylko pokazać hurtownię cegieł. Over a blue ravine. It hung like prayer. Kubek z wodą, w sobie dużo jeszcze jest wody, ale jest ciepła. A tu jest źródełko. Tutaj sobie nabrać. Piękne miejsce, a tu jeszcze wodospodzik. Pewnie stąd płynie woda. Bardzo dobrze. Tak jest, takie źródełko. Bukłaczek pełny. Będzie co pić. No to ładujemy na motor i jadę. Do takiej ciężarówki załadowanej sianem to w Polsce byśmy nie zobaczyli. Dobra, na Gubałówka. Over stone and fire. A patrzcie, tam gdzieś jest Wisła. Let the canyons open wide. Let the river pull the sky. Trochę pięknie. Take me higher. A poza tym, że było pięknie, to asfalt zrobił się dobry i zakręty też zachęcały do takiej nieco bardziej dynamicznej jazdy. When the wind comes down, it smells of salt and pine. I leave my feet in dust. Przyznam, że bawiłem się dobrze, a do tego widoki też były mega. Between the ache and all, where the old hills stand. I know who I was. Take me higher. Over stone and fire. Greek mountains call. Greek mountains call. Dobra, bez pijania. Wystarczy, że bez pijania.
Ja nie понимаю. Ja nie понимаю. To niech ja najpierw. Nie wiem dlaczego pomyślałem, że jak powiem po rusku, to może zrozumieć moją odpowiedź, ale tak czy inaczej chodziło tylko o to, żeby ominąć tego psa, który raczej by mnie nie polubił. No i co? Ładne górki? Lepsze niż u Pawła? A właśnie, wspominałem, że Paweł właśnie wjeżdżał do morza. Ale przyjrzyjmy się, co dokładnie się u niego działo, bo jest to arcyciekawe. Zatem puszczę jeszcze tylko adekwatną muzykę i można jechać. Nieźle, nieźle. Jakaś mierzeja czy cholera wie jak to nazwać. Wygląda, powiem wam, petarda, naprawdę. Znowu chyba muszę przyznać, że Paweł wygrywa. Gruby temat, no naprawdę. Nie spodziewałem się, że Paweł ma takiego asa w rękawie, bo być może nawet dałbym się namówić. Kto wie? Niestety wygląda jakby dojechał do końca tej imprezy, zatem powróćmy do tego, co robiłem ja. A, zapomniałbym, włączę jeszcze tylko adekwatną muzyczkę. Buduję napięcie i lodówka z kolą. Ale tak na poważnie już krajobraz robił się coraz lepszy, z kilometra na kilometr, więc za chwilę być może zacznę z Pawłem wygrywać. Na razie z całą pewnością wygrywam w jednej, bardzo poważnej kategorii. W kategorii dobrego asfaltu i pustych dróg. Rewelacyjne drogi, piękne widoki, piękne zakręty, ale też długie, proste. I tak sobie jechałem tą granią, patrzę. Piękny widok na prawo, miodek, piękny widok na lewo. Kurde, jeszcze żeby tylko te krzaki widoczności nie przysłaniały. Dobra, żartuję. Pora poszukać jakiegoś miejsca na stopa, żeby to jakoś sfilmować porządnie. Problem był jednak w tym, że krzaki zasłaniały. Jak nie jedną, to drugą, albo obie strony naraz. Nie było to łatwe znaleźć dobry punkt. Patrzcie na to. Pomyślicie sobie pewnie, no i co? Krzaki za nim, krzaki za motorem. Nic nie widać. Ha? To patrzcie tu. I co? Niezłe, co? Taka ichnia łapszanka. Tylko, no, wiadomo, że gorsza, nie? Tymczasem jednak niechybnie zbliżałem się do celu, czyli do pewnego mostu, o którym powiem 3 słowa za chwilę. O! Pelascona! Tego się nie spodziewałem. Ja dogoniłem jakieś samochody. Zwolniłem i jakiś łoś się wpieprzył. I teraz nie jedzie.
Zaraz mu kopa w dupala wysadzę. Tak, były same zakręty, gdzie nie można było wyprzedzać, to się wrypał przede mnie, a potem jak były miejsca, gdzie już się dało wyprzedzać, to nie miał czym. No debil. Nieźle, można na niego zjechać i wjechać. Tylko czy to ma sens? No może ma, no może nie. Chyba nie ma, bo prowadzi do czyjejś chaty. Dobra, to nie będę. Pojadę do właściwego mostra. No tak, bo to nie był ten, który sobie planowałem, spokojnie. Jadę na mostek, czasem jestem na innym mostku. Ten nie jest za ładny. No właśnie, tamten nie był za ładny, ale ten? Żartuję, to też nie ten. Ale patera. Steel ribs over water, morning on the span. Old paint, fresh rain, blue gold. Bardzo, bardzo fajny. Niestety, żeby się na niego dostać, to musiałem albo leść krzakami, albo leść tym korytem rzeki po kamulcach, a przy 38 stopniach i w ciuchach motocyklowych niestety trochę mi się nie chciało. Dalej dojechać się nie dało, zatem ruszam dalej ku nowej atrakcji, czyli gnijący Fort Granada. No nie, żartuję, atrakcje będą inne. Jeżdżam coraz wyżej. Już jestem prawie na wysokości tych szczytów tutaj. I rzeczywiście jest już chłodniej. Ale no nie jest zimno. Zdecydowanie jeszcze nie. Ale jest już przyjemnie. Carry the loss, stone and silver, arching so high, beautiful bridges. Czego ja dla was nie robię? Zobaczcie, omijam takie dziury, takie odpadające kawały asfaltu, żeby sfilmować to. Grunt to nie spaść, przepaść, się nie zesrać. Truck tires, heels and laughter, all the lighted No places. dokładnie, ale wybaczcie ten jakże wulgarny język. Inaczej nie byłem w stanie uświadomić wam powagi sytuacji. Bo serio mówiąc, droga była bardzo stroma, bardzo pod górkę, robiło się całkiem wysoko i nieco przerażająco, nawet jak na filmie nie zawsze to widać. It's cold and hard and wide. They lean right over. Tam motocyklowi odpocząć. O, ja przyjechałem tam z góry. Zobaczcie. Niezła stromizna, co? Powiem wam szczerze, mówiłem, że dam odpocząć motocyklowi, bo doszedł do 143 stopni temperatury oleju, która to, jak sądzę, jest temperaturą jego wrzenia, bo już dalej nie szedł do góry. Taki widoczek, skałki, motorek i jeb. Oliwka i tam proszę bardzo to. O, i stół do góry nogami, taki ładny śmietniczek. Lekki wprawdzie, ale trochę pomarudzić musiałem. Inaczej moi koledzy by się martwili, że coś ze mną nie tak. Some to stand and stay. Every beam and cave. Ale schodząc już na ziemię, wróćmy do naszej konkurencji z Pawłem. Kto miał lepsze widoki? Myślę, że w tym momencie zaczynam już wygrywać. Ale zanim powiecie, że nie, to rozejrzyjmy się po tej okolicy, bo tutaj było jeszcze kilka bardzo mocnych punktów. Lift me across beautiful bridges, make the river look kind. I like the way they wait without making a sound, taking every journey and giving it ground. From one hungry bank to the other shore, they teach the world Tam jest droga, and come back. a tu jest mój dron i motor. I droga, którą przyjechałem. Trzeba i tego złapać, bo będzie tak wisiał. Beautiful bridges. Na szczęście mam tą kamerkę i mogę wam to pokazać. Beautiful bridges carry the lost, stone
A tu jest chyba moja droga zjazdowa, w tych krzokach. No to jadę w tamtą stronę. Rura, już biłem punkt docelowy na kempingu, który się spotykamy 150 km. 3 godziny. Ale co tam? Bardzo dobrze. Nie wiem, która jest godzina. Nic. Jadę. Beautiful bridges keeping us side by side. Widoki są fenomenalne. Rewela. Natomiast jest piekielnie gorąco tu na dole. Jest tak gorący powiew powietrza, że zamknąłem szybkę, bo jest chłodniej. Jeszcze trochę i będę chuchał, żeby się ochłodzić. Bo 36,6 to chłodek. Pokażę wam jeszcze jedno. To stąd zjechałem, z tej góry tam i stąd. A teraz uwaga, ich oczom ukazał się kto? Kanion, Blackify i cyk mostek. No i pięknie, co? I teraz mi powiedzcie, kto wygrywa w lepszych widokach? The river flows, a silver thread. Some folks need comfort, a feathered bed, but I'll find solace. I tak oto z miną zwycięzcy oddalam się z tego jakże wspaniałego miejsca. Ale wiecie co? To jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Stone cold heart, stone cold house, built on nothing, just a stony ground. Stone cold heart, stone cold. No i wjechałem na płaskowyż, a tam zrobiło się już nieco nudno. Zatem wróćmy do mojego kolegi Pawła, ale najpierw puśćmy adekwatną muzyczkę. Zacznijmy jednak od tego, że droga, którą wjechał w morze, była ślepa i musiał się cofnąć. Ale wciąż było tu przepięknie. Nie powiem, że nie. Salt on my tongue, little white houses in a line and gone, laundry sways. Jednakowoż tuż za nią był już normalny asfalt i typowa droga nadmorska. Czasami tylko nieco nadpalona, ale ogólnie to wciąż bardzo ładna. Everything easy, everything kind, golden sand, wide ocean. Z tym, że robiło się tu nieco gęstawo, a do tego z kilometra na kilometr wyglądało wszędzie identycznie. Let the whole world slide. Seaside slow motion. You and I. Teraz powiem wam szczerze, tak już bez nabijania się. Jest tu bardzo ładnie, naprawdę ładnie. Ale każdy kilometr jest identyczny, przynajmniej jak dla mnie. Kawał wody, parawany, jakieś czasem palmy i to wszystko. Moim zdaniem nudy. Chociaż czekaj, robi się lepiej. Disappear in the glass. A nie, to było tylko chwilowe. On the harbor wall. A jeśli chcecie mi powiedzieć, nie znasz się, nie masz racji, to spadajcie, to mój kanał. No dobra, niech wam będzie. Rzeczywiście, to miasteczko jest całkiem niezłe, takie górskie. A wiecie dlaczego? Bo na chwilę Paweł odbił w góry. Dokładnie. Wide ocean,
this little town rolling by. Seaside slow Ale motion. muszę przyznać jedno, bo mimo, że był w górach, to był też nad morzem i było całkiem ładnie. Myślę więc, że możemy spokojnie uznać, że nasza konkurencja zakończyła się remisem. No przynajmniej w kwestii widoków, bo w kwestii temperatur zdecydowanie przegrałem. Natomiast kwestie widokowe mam jeszcze nieco przed sobą. No i przerwa na prawda jedyneczkę. Jedziemy. Nie wiem ile zostało. Można zobaczyć na tym. Let's go. Godzina 20 jeszcze jazdy. No już niewiele jest ciekawego, także w zasadzie to będę chyba jechał. Nie ma co filmować. Zobaczymy się na kempingu. Paweł już jest na kempingu od godziny prawie. Także nie jechał przez góry, tylko ciął po prostej, więc przyjechał bardzo szybko. No i zobaczymy. Pogadamy, kto jak pojechał. Ciekawe. Łukasza jeszcze nie było, jak patrzyłem, więc zobaczymy, jak jest. No tak, mówiłem, że nie będę filmował. Ale słyszycie? W tle leci adekwatna muzyczka, która o czymś jednak świadczy. Już tam się być może ja, ale jeśli nawet, to raczej kiepsko. Podjadę. Gdzieś tam są jakieś dymki, ale nie ma za wiele. Gdzie? Tam jest tego dymu od cholery. No, tam coś się jarało chyba. A tu nie. No tak, ale była to pierwsza oznaka tego, że sezon pożarów właśnie zaczął się na dobre. No ale nic to, ruszam dalej, powolutku w stronę zachodzącego słońca, mniej więcej. Tudzież, można powiedzieć, w stronę kempingu do chłopaków, bo Łukasz już też dotarł na miejsce. Ale hola, 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 takiego widoku no nie mogłem przegapić. I co? Robi robotę, nie? Nieźle, nieźle, nieźle. No ale dobra, pora jechać. No już nie będę się zatrzymywał. Tak często. Obiecuję. Ravens pinwheel slow over broken olive trees. To my right, the AGM glass cut with streaks of gold. Waves keep their own hard rhythm, like they're counting what. A patrzcie na to, co mi się dzieje z tym. Chyba przednia opona ma dość. To była w sumie prawda. Nierówno się wytarła. Miała jeszcze sporo bieżnika, ale zaczęła mieć takie dziwne bicia. No cóż, tak to bywa. Nie zawsze bieżnik jest jedynym wyznacznikiem tego, co się dzieje z oponą. Past the mountains, past the blue, past the edge of what we've owed. Still I ride you toward that gate till either you. No i niestety, już wyjeżdżam z gór. Jeszcze tylko rzut oka do tyłu, jak było pięknie. No i jedziemy w stronę morza. Wbiłem się w takie drogi lokalne już blisko morza. 7 mil. O, tu jest jakieś kurde żarcie, to może tu zajdę. No tak, bo od śniadania jeszcze nic nie jadłem. No jest tam nagle lokalny. Sojarnicza, która się z chłopakami spotyka.
Wiesz, kolega, co zna Polaków i wiesz, co znaczy, kurwa, jego macie. Nawet jak każdy. You tore off Troy through dust. No i widzicie, już nad morzem romantyczny zachodzik słońca. Do celu zostało mi z 15 minut, zatem powolutku poganiam w tamtym kierunku. Yours or mine, I don't yet know. Może tu będzie ładnie widać, a może nie? Past the edge of what we hold. Niech będzie. To okej. Nie patrzę może. Zawsze żartami. Ale jest ładnie. Ale tu jest o tyle fajnie, że tu jest w zasadzie morze po prawej, góry po lewej. Także w sumie to mi się podoba. Poza tym, że nie mogę tego głośno powiedzieć przy Pawle. Znaczy jak słuchał. Potem wykorzysta to przeciwko mnie. Także co to nie. Jak przyjadę, to powiem, że jest beznadziejnie, brzydko i do dupy. No a teraz już wjeżdżam na kemping i praktycznie to by było wszystko na dzisiaj. Ale czy na pewno? Hello. Hi, I'm in Poland. Yeah. Wanna race? Go on. Past the blue, past the last of what we know. Gate to leave the Dzień dobry. O, a gdzie odkurzacz? No właśnie szmatką. Leży szmatka, delikatnie szmatką ładnie. Kurzaczeczka. Jest remont VN-a. Nie ma, że boli, że to tamto. Proszę, tu są narzędzia. Tu jest to. I to była udokumentowana próba naprawy japońskiego rozrusznika. Nieudana zresztą. Ale cóż to znaczy wobec nieskończoności wszechświata? A my zakończyliśmy wieczór w taki oto sposób, pijąc piwko i udając się na plażę, nie poławiając jednak rekinów. A kemping był w zasadzie piękny, z tym, że nie można było grać na gitarach, bo obowiązywała tu cisza. W związku z powyższym na pożegnanie łapcie muzyczkę z dni poprzednich. No i to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć!